Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj przed Wami najnowszy zestaw serii Icons Douglas DC-3 Pan Am Airliner, czyli legendarny samolot, który de facto przyczynił się do popularyzacji podróży lotniczych w latach 30. i 40. W czasie II wojny światowej wiele z tych maszyn zostało wcielonych do wojskowych sił powietrznych. Były produkowane też wersje wojskowe C-47 Dakota. Po wojnie Douglasy DC-3 tylko w wersji C-47A trafiły również do polskich linii lotniczych LOT. Zostały kupione z demobilu amerykańskiego i po przystosowaniu do komunikacji były stopniowo wprowadzane na loty pasażerskie. Od Lego dostajemy DC-3 w barwach Pan American. Zestaw składa się z 1903 elementów i kosztuje 950 zł. Dużo. Z tyłu pudełka mamy wymiary samolotu. W zestawie są figurki, podstawka. Możemy też zobaczyć, że będzie wysuwane i chowane podwozie. Będziemy mogli też zajrzeć do kabiny oraz przedziału pasażerskiego. I zajrzyjmy do pudełka. W środku znajdziemy 14 papierowych torebek z klockami oraz instrukcję. Nie ma żadnych naklejek, to znaczy, że będą same nadruki. Jak widzicie, mamy wprowadzenie. Kroków budowania jest 513 i na końcu wykaz wszystkich elementów. I w pierwszym etapie budujemy podstawkę na figurki oraz pierwszą z figurek oraz zaczynamy budować już samolot. Tutaj, jak widzicie, mamy elementy, które będą nam dawały krzywiznę skrzydeł. I skończyłem właśnie trzeci etap budowy. Mamy już rozpoczęty mechanizm odpowiadający za wysuwanie i chowanie podwozia. Tutaj mamy niebieskie koło zębate, do którego później będzie podpięte błękitne, którym będziemy wprawiać w ruch tę funkcję. I moc wychodzi nam tutaj do elementu ślimakowego, do którego są podpięte dwa koła zębate ósemki. Następnie moc idzie na prawą i lewą stronę, tutaj do tych konektorów. Nie są one podpięte na sztywno na akslu, ponieważ tutaj mamy podpięcie tylko na pinach, czyli można powiedzieć, że mamy tutaj pewnego rodzaju sprzęgło. Bo jak widzicie, jak przytrzymam tutaj te dwa konektory, to te drugie nadal się poruszają. No jestem ciekaw, jak finalnie ta funkcja będzie działała. Niestety możemy już zauważyć, że przy silnikach nie mamy żadnych mechanizmów, które wprawiałyby w ruch śmigła. Szkoda, bo to oznacza, że jedyną funkcją będzie w tym zestawie tylko i wyłącznie wysuwanie i chowanie podwozia. W czwartym etapie budujemy fotele dla pasażerów, okna oraz toaletę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest toaleta. I skończyłem siódmy etap budowy. Doszła nam kolejna figurka kapitana. Mamy też wyposażoną kabinę pilotów. Jak do tej pory proces budowy mi się podoba. Jest kilka fajnych technik, które zmieniają kierunek wpięć. Podoba mi się też nadawanie kształtu za pomocą dostępnych klocków, bez potrzeby używania specjalnych, dedykowanych odlewów. Jestem po 10. etapie budowania i mamy już skończony całą funkcję wysuwania i chowania podwozia. Jak widzicie, doszło nam tutaj błękitne koło zębate, które jest podpięte do tego niebieskiego, które Wam wcześniej pokazywałem. I tak działa ta funkcja. Tutaj mamy te konektory, które widzieliście wcześniej, do których mamy podpięte podwozie. A tutaj mamy wpięcia kulowe.
Jeszcze przed zbudowaniem skrzydeł można powiedzieć, że cała konstrukcja jest bardzo solidna. Skończyłem 12 etap budowy. Doszły nam tylne stateczniki poziome. Oraz lewe skrzydło. No i ponownie odpadła mi tutaj ta osłona silnika. Ona jest wpięta tylko na takie dwa elementy. No i niestety co chwilę mi to się wypina. Jak widzicie, wystarczy lekko poruszyć. Tutaj się to trzyma też na tych ćwierć pinach, więc spróbuję je docisnąć akslem. I wtedy już jest lepiej, ale po kilku lekkich ruchach ponownie ta część się niestety wypina. Skrzydła trzymają się tylko na tych dwóch elementach i są zablokowane od dołu tutaj pinem, przez co jest to bardzo delikatna część konstrukcji. Kształt wygląda bardzo dobrze. Szkoda, że nie mamy tutaj w całości wygładzonych tych skrzydeł. Ciekawie też jest rozwiązany ten skos. Wypnę to, Wam pokażę, w jaki sposób jest on zamocowany. Tutaj widzicie, trzyma się na tych trzech lizakach, które wchodzą nam tutaj w te otwory w białych elementach. Efekt jest bardzo dobry. Zostały mi dwa ostatnie etapy budowy, więc widzimy się już po zbudowaniu całego DC3. I DC3 jest już gotowy. Jak dla mnie prezentuje się świetnie. Wielkość nie robi takiego wrażenia jak przy Concordzie, bo Concorde miał ponad 100 cm długości, czyli ponad dwukrotnie więcej niż ten. Nie zauważyłem też tutaj problemu z bardzo dużymi różnicami w odcieniach białych klocków, to co było bardzo mocno widoczne w Concordzie. Jak dla mnie jest to, jak do tej pory, najlepiej wyglądający model samolotu z klocków. Konstrukcja kadłuba, tak jak już mówiłem, jest zbita, mocna, w przeciwieństwie do skrzydeł, które są bardzo delikatne, ale o tym już mówiłem podczas budowania. Wszystkie nadruki są bardzo dobrej jakości. Jedynie na tabliczce informacyjnej efekt wizualny psuje tutaj ten wtrysk. Nie rozumiem, dlaczego do tej pory LEGO tego nie wyeliminowało. Jeśli chodzi o funkcję, to mamy tylko jedną, czyli chowanie i wysuwanie podwozia. Sterujemy tą funkcją za pomocą tego błękitnego koła zębatego. Śmigła niestety nie są podpięte do żadnego mechanizmu, także możemy sobie je po prostu palcem obracać. Na skrzydłach też niestety nie ma żadnych ruchomych elementów, żadnych ruchomych klap. Ewidentnie projektanci tutaj postawili przede wszystkim na efekt wizualny. Tą część możemy sobie odczepić i zajrzeć do środka. Już Wam pokazywałem to podczas budowy. Odpinając tę część możemy zajrzeć do kabiny pilotów. Oczywiście samolot możemy umieścić na podstawce. Dużą robotę w wyglądzie robią tutaj te lekko podniesione skrzydła. Dodatkowo w zestawie dostajemy 4 bardzo dobrze wyglądające figurki.
No i cóż, podsumowując, bardzo fajny zestaw na półkę. Szkoda, że ma tak mało funkcji, ale wizualnie naprawdę mi się ten model bardzo, bardzo podoba. Jedyny problem mam tutaj z ceną, bo 950 zł to jest cena wyższa od Concorda, który miał i więcej elementów, i był dużo większy. Na daną chwilę niestety nie można go kupić taniej, ponieważ jest dostępny tylko na stronie i w salonach LEGO. Miejmy nadzieję, że niedługo trafi do szerokiej sprzedaży i ta cena spadnie. Jak dla mnie takie w pełni akceptowalne byłoby 650-700 zł, ale wiadomo, musimy tutaj sporo pewnie dopłacić za samo oznaczenie 18+. Znamy to już z innych zestawów. Jak zawsze jestem ciekawy, co wy sądzicie o tym zestawie, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.